Gotowy, Wojtuś? A ja to mam zrobić? No ty będziesz dmuchał. Życzenie pamiętać. Świeczki, świeczki. Dobrze, dobrze. Mamy jakiś... Mamy ten, którym kroję, więc Napięcie rośnie. Pewnie. A jak my życzenie? No życzenie jest wiadomo jakie. Żebyśmy co roku się spotykali. Niech żyje. Chyba tak. Niestety. tort symboliczny. Spacer ornitologiczny z Tak. Kazimierzem Walaszem. Panie Kaziu, proszę się tutaj pokazać. To więcej Pan powie sam o sobie. Co prawda Pan Kazimierz powiedział, żebyśmy ten spacer powinniśmy zawiązać o 5 rano, ale baliśmy się troszkę o frekwencję. Kazimierz Walasz. Moja historia jest taka, że całe lata pracowałam do emerytury na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Instytucie Nauki i Środowisku, a jednocześnie od 1982 jestem jednym z założycieli Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego, no i byłem 2 lata też prezesem. Także no, zajmuję się ptakami od lat, ale nie tylko ptakami, bo także no, mam jakiś wkład jakby w kształtowanie środowiska Krakowa, ponieważ sporządziłem mapę średnich pięciocennych korytarzy ekologicznych dla Krakowa i to weszło w opracowanie studium uwarunkowania kierunków zagospodarowania przestrzeniowego Krakowa, które było w 2014 zakończone, no i to w jakiś sposób odbiło się na kształtowaniu tych terenów w Krakowie. No też jestem zainteresowany ochroną przyrody, ochroną środowiska. Mały zbiornik, to ustawiają się w kolejce. Najpierw ci ważniejsi i czekają, aż ci ważniejsi się wykąpią, bo następnie do tej wody wchodzą i się kąpią. Także one tej wody potrzebują, a jednocześnie te miejsca, gdzie by były z wodą dla ptaków, to są dobre miejsca, można ustawić, że ja tak proponowałem tutaj, żeby w sąsiedztwie ławy ktoś sobie siedzi na łeczce i widzi, jak te ptaki przylatują, różne gatunki. Możesz zobaczyć wtedy, bo one wtedy ten dystans ścieżki zmniejszają, także to jest bardzo fantastyczna rzecz też dla odwiedzających park, żeby to były takie pojemniki dla ptaków. A, żerują na żołędziach grzywacze, tak? Tak, ale są Ciekawe. jeszcze inny gatunek żeruje na żołędziach, które ktoś nie podejrzewa, mianowicie do parków w nocy przylatują kaczki krzyżówki i też żerują na żołędziach. Tak? Tak, tak, A dokąd te krzywacze odlatują? do Hiszpanii. O, Coś takiego. Są lasy dębowe. Imprezy integracyjne. A, do Hiszpanii. Tak, To takie ptaki są takie, o, nie wiedziałam, że tak latają. Ja nie wiedziałam, że one latają gdzieś tam, czy w sensie te, no to... Już się pojawiała populacje zimujące, na przykład tak tam były w Szczecinie, gdzieś w innych miejscach się pojawiają w zachodniej Polsce zimujące, ale no generalnie wszystkie ptaki odlatują, wszystkie grzywacze. Znowu się odbywa. I to jest gatunek, który się najdłużej gnieździ, bo one jeszcze mogą mieć lęgi w połowie września. no proszę. Ale one mają w ciągu roku więcej lęgów na przykład? Tak, 3-4 mogą mieć nawet. Jakby się powiodły wszystkie lęki. Nie? A po ile się rodzi małych? To odkładają 2 jaja. Nie na drzewie. Który z Gdzie ptaków, miało że spytam, gołębie, odlatuje te kawki i Najwcześniej czy najpóźniej? najpóźniej? Najpóźniej, znaczy szpaki odlatują gdzieś tym butom zrobi. w pierwszej, drugiej dekadzie października. Późno też jaskółki, dymówki odlatują, też dłużej zostają, oknówki we wrześniu odlatują na ogół. Także no, jest trochę tych gatunków późno odlatujących. Mają stałe miejsca zimowania i one odlatują w te gatunki o stałych porach. Przylatują, odlatują. Tam są tak zwani migranci pogodowi, czyli są głównie kaczki, gęsi, łabędzie, które w zależności od pogorszenia warunków na legowiskach to przesuwają się w kierunku tych terenów, które są korzystniejsze. A najwcześniej, że spytam? Najwcześniej przylatują, jak czy odlatują? Odlatują. Najwcześniej odlatują na takie ptaki, które zwykle przylatują do nas najpóźniej, czyli na przykład jeżyki. W tej chwili druga dekada lipca to już odlatują jeżyki, a przylatują na początku maja. Także one w większości, bo potem część jeszcze tam może mieć opóźnione lęgi nawet do początku września, ale ta główna masa ptaków odlatuje generalnie w drugiej dekadzie lipca.
Także bardzo szybko. Wszyscy mówią o Tak? bocianach, prawda? O bocianach najczęściej tak, bo właśnie jest coś takiego, że one się gromadzą, chyba bociany tak mają, że się gromadzą i całe stada, taki sejmik. Czy to jest tylko u bocianów, czy to jest normalnie? Znaczy to jest takie ludowe wierzenie, opowiadanie, ale to się odbywa zupełnie inaczej. Mianowicie chodzi o to, że bociany jak odlatują, to no, gromadzą się w stada, znaczy to się chyba stopniowo. Chodzi o to, że jakaś grupka bocianów odlatuje, gdzieś tam powiedzmy już leci w kierunku zimowisk, no to dołączają do następne, no ale potem kończy się czas migracji, dzień migracji, bo one zwykle między 9 a 16, nawet i 17 lecą, bo potem już te prądy wstępujące, które je unoszą do góry, pozwalają na tym ślizgowym przelatywać te kilometry, no się kończą i one wtedy muszą lądować. I one wtedy, jak wylądują, to ludziom się wydaje, że to jest taki sejmik, że się zebrało, coś tam między sobą ustalają. Tymczasem to jest miejsce wylądowania, potem następnego dnia rano czekają, aż powietrze się ogrzeje i będą te prądy wstępujące i wtedy się zrywają wszystkie i lecą dalej. I teraz jak one gdzieś przylatują nad jakimś terenem, to często te ptaki, które tam gdzieś siedzą, do nich dołączają. Także te stada mogą się robić coraz większe. Zgrywa rolę musi być miejsce do gnieżdżenia się, musi być miejsce do ukrycia w ciągu dnia, czyli takie żywopłoty gęste. A dźwięk, przepraszam, że przerwę, dźwięk, hałas ma znaczenie? Nie. Hałas znaczy ma znaczenie jakieś tam, ale drobne. Wtedy ptaki głośniej śpiewają. Ale poza tym jest też taka różnica między lasem a parkiem, że ta aktywność głosowa ptaków w lesie jest o wiele większa. Na przykład ja wiem, jak prowadziłem zajęcia na uczelni rozpoznawania ptaków w terenie, no to prowadziłem do Parku Jordana, a potem tego samego dnia do Lasku Wolskiego. No i w Parku Jordana połowa ptaków praktycznie się nie odzywała albo krótko, a tam cały czas się odzywały, pomimo że było nawet mniejsze zagęszczenie w lesie, ale no to są inne mechanizmy po prostu. Ten hałas w mieście jednak w pewnym stopniu się tak ogranicza, natomiast no, tak to nie ma jakiegoś takiego wpływu, żeby się ptaki nie gnieździły czy unikały takiego miejsca. Teraz chodzi o to, że jeśli to pozwala dokładnie, to się okazuje, że u ptaków, tak samo jak u ludzi, są osobniki, które no powiedzmy są wierne cały czas, a są takie, które Lubią sobie ciągle skakać. z kwiatka na kwiatek i szukają na okazji. Czyli jesteśmy podobni do ptaków jednak, tak? Jakby nie było. Tak. Czy ptaki są podobne do nas? Nie wiadomo w którą kto. stronę ale w każdym razie chodzi o to, że to zróżnicowanie jest i jakby to jest tylko kwestia taka, czy częstość danego zachowania jest większa u nas, czy u ptaków. Generalnie jakby wielkich różnic nie ma. Spytam, a który ptak tak na boku ma najbardziej zdradza? Znaczy generalnie są gatunki, które są poligamiczne czy poligeniczne i są gatunki, które są monogamiczne. Nie? Na przykład łabędzie są generalnie monogamiczne Tak. Gołębie też, tak? Natomiast tak jak na przykład bażant, samiec bażanta ma zwykle koło siebie kilka kur. No i to jest taki... To jest normalne dla nich, u nich jest normalne to, nie? To nie jest tak, że To będzie nie jest. One się nie obrażają. Jedna kura koło jednym kogut, jedna kura. U kukułek jest tak, że chyba, że są pary. Tak, że są pary, no z kolei nasze kukułki składają jak w innych gniazdach, a one muszą kooperować, żeby udało się tam gdzieś podłożyć komuś takie jajo. Bo są takie, które wychowają na przykład nie swoje jaja albo... No tak. Tak skomplikowane, wielowymiarowe. No to znaczy tu by trzeba więcej całych wykład na ten temat, jakie są te konfiguracje powiedzmy partnerskie u ptaków. To są bardzo złożone, różnorodne powiedzmy, i różnią się między gatunkami, ale też w obrębie gatunku też występuje duże zróżnicowanie. Rozumiem, a najwierniejszy? Trudno jest powiedzieć. Pani Słowikowa płacze w gniazdku na akacji. Tak. Znaczy ja myślę, że takie gatunki na przykład jak łabędzie czy inne, znaczy, to generalnie to jest tak jak i u ludzi, że po stracie partnera dany osobnik może już nie szukać następnego, no a może stwierdzić, że jednak będzie szukał następnego. Jeżeli w danym roku się lęk nie uda z jakiegoś powodu, no to taki związek się najczęściej rozpada. Była na stawie domskim była para, no to samica
dolatując do stawu, czy odlatując, zderzyła się z nim tramwajową, jeszcze spadła na radiowóz. O, i dlatego tam został jeden chyba, No i nie? został samiec. To ja go widziałam I ostatnio, on bo sobie byłam znalazł tam. samicę, ale taką, która jest chyba 2-letnia czy 3-letnia, taka jeszcze niezdolna do rozrodu, Ach. i przystąpiły do lęgu w tym roku. Aha, tak? Bo ja widziałam jednego łabędzia tam, ale nie, No, znaczy, bez żadnego tam, nie. Ja byłam ostatnio była tam para, dosyć. ta samica była właśnie Aha. jeszcze niezdolna do rozrodu, ale już tworzyły parę, także Ale piękne widziałam na Płaszowskim, znaczy w sensie z dziećmi, nagrałam na nawet. Płaszczyźnie czy na Na Stawie Płaszowskim, tak, z dziećmi, z młodymi. Tak, No. to jest bardzo ciekawe. Tak, w śliczne. tym przypadku chodzi o tą parę na Stawie Płaszczyźnim, bo tam już jest dobrych kilka lat i ostatnie, poprzednie lata, jeszcze poprzednim rokiem, no to one nie wyprowadzały młodych na brzeg, unikały ludzi, był problem z obrączkowaniem, a ostatnie 2 lata to wychodzą, nawet podchodzą pod tandetę. z tymi No właśnie tak sobie leżała, po prostu ja to kręcę, ona tak się tam nie... bo jeżeli one są zaobrączkowane, no to my wiemy, że to są te ptaki, że nie zmieniła się para. Także to wiemy o nich, ale dlaczego tak się zmieniło? No ja mogę tylko domniemywać, że być może te lata wcześniejsze to była taka sytuacja, że no ktoś na nie polował, bo im się ciągle lęgi nie udawały, one się bały po prostu. Aha, no, Widziały te coś się zagrożenie działo. i unikały człowieka, a ostatnie lata jakoś było lepiej.